Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Ci krok po kroku, w jaki sposób można zalać ogrodzenie przy pomocy pompy do betonu. Powiem Ci również, o czym należy pamiętać podczas zalewania takiego ogrodzenia, aby prace przeszły szybko i sprawnie. Zapraszam Cię do oglądania i zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Im będzie ich więcej, tym więcej postaram się przygotować filmów w przyszłości. Na wstępie chciałbym powiedzieć Ci o tym, że zalewanie pompą nie zawsze się opłaca. Czasem przy małym ogrodzeniu warto wymieszać sobie samodzielnie mieszankę betonową, natomiast przy dużych ilościach i dużych ogrodzeniach warto zastanowić się nad wyborem pompy do zalewania betonu, ponieważ dzięki temu możemy zaoszczędzić dużo czasu, a beton, którym będzie zalane nasze ogrodzenie, będzie jednorodny. I w przypadku, kiedy zdecydujemy się już na zalewanie ogrodzenia przy pomocy pompy, musimy przede wszystkim wszystko mieć przygotowane. Od samego dołu do samej góry musimy mieć wymurowane ogrodzenie lub ścianę ogrodzeniową. Jeżeli murujemy pustaki jeden na drugi, to również musimy mieć przygotowany wieniec. Jak go zrobić, możesz zobaczyć na innym moim filmie. I aby ułatwić sobie zalewanie i nie zabrudzić całego ogrodzenia, powinniśmy przygotować sobie proste koryto z desek. Dzięki temu będzie nam łatwiej wprowadzić beton bezpośrednio do pustaków. Przed samym zalewaniem ogrodzenia należy również obficie zmoczyć je wodą. Dzięki temu spowolnimy proces wiązania betonu, co jest bardzo istotne w okresie letnim, kiedy pustaki są bardzo nagrzane od słońca, szczególnie te w kolorze grafitowym. No i pora na sam beton. W momencie, kiedy zamawiamy beton z betoniarni, powinniśmy pamiętać o dwóch najważniejszych rzeczach. Po pierwsze, żeby nasza pompogróżka miała na samym końcu spowalniacz w kształcie litery S. Jest to duże ułatwienie z tego względu, że beton wypływa powoli, a nie z dużym ciśnieniem od samej góry. Kolejną bardzo istotną rzeczą jest to, aby wybrać dobrej jakości beton z betoniarni. Najczęściej jakim betonem zalewam, to jest beton klasy B20 lub B25. Im wyższa odporność na ściskanie, tym większa pewność, że nasze pustaki nie popękają. Podczas zalewania należy pamiętać, aby mieszankę, która znajduje się już w pustakach, zawibrować. Najlepiej zawibrować nie przy pomocy buławy, tylko przy pomocy zwykłego pręta. Buława od drgań, jeśli będziemy wibrować, może uszkodzić nam pustaki. Dodatkowo osoba, która będzie zagęszczała mieszankę, powinna pamiętać o tym, aby wpuścić pręty pionowe w miejscach, w których wystają startery z samego fundamentu. Pręty powinny mijać się ze starterami na odległości co najmniej 40 cm i powinny być włożone bezpośrednio po zalaniu, wtedy kiedy beton jest jeszcze plastyczny. Jeśli nasze ogrodzenie było murowane metodą jeden na drugi i posiadamy wieniec, to powinniśmy włożyć również same pręty poziome w momencie, kiedy beton jest jeszcze plastyczny, czyli w zasadzie zaraz po samym zalaniu. Zalanie tego ogrodzenia trwało 2 godziny i zaczęliśmy je z samego rana, po to, abyśmy mieli czas na wykonanie pozostałych prac. W samo ogrodzenie weszło nam 14 m3 betonu. I przyjmując, że metr sześcienny betonu waży około 2,5 tony, gdybyśmy chcieli beton mieszać w betoniarce, musielibyśmy najpierw wymieszać, potem przewalić ręcznie 35 ton naszej mieszanki. Na koniec zalewania musimy pamiętać o dwóch ważnych rzeczach.
Pierwsze, żeby samą górę jak najbardziej wyrównać, po to, aby później, podczas murowania daszków, użyć jak najmniej kleju i żeby między daszkiem a pustakami była jak najmniejsza przerwa. Po drugie, i w zasadzie jedno z najważniejszych rzeczy, to dokładne umycie ogrodzenia z betonu, który nam wylał się podczas zalewania. Do tego celu najlepiej użyć myjki ciśnieniowej. Jeżeli zrobimy to tego samego dnia i nie doprowadzimy do wyschnięcia, dzięki temu będziemy mieć pewność, że cały beton zejdzie. A przy okazji będziemy mieć całe ogrodzenie czyste, przygotowane do finalnego wykończenia, czyli przyklejenia samych daszków. Jeżeli podobał Ci ten film, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli masz jakieś pytania, pozostaw je na dole w komentarzu.